Niech się może stanie tradycją, że rozpoczynam nagranie od tego, że siedzę w samochodzie i właśnie ruszam. Tak więc jestem jeszcze w miejscowości Koroni i wymyśliłam, że troszeczkę za długo już tutaj siedzę, a tyle rzeczy jest w okolicach przepięknych i postanowiłam pojechać na wodospady. Wodospady nazywają się to wodospady, żebym nie skłamała, Polilimno Waterfalls. Są godzinę drogi od miejscowości Koroni. Mam zamiar tam przenocować, aczkolwiek nie wiem, jak to wyjdzie, ponieważ bardzo dużo ludzi polecało mi wizytę w tamtym miejscu i że jest w ogóle cudownie i rewelacja. Natomiast może to jest zbyt duża ilość osób, po prostu będzie tam bardzo, bardzo turystycznie. A no, co jak co, ale turystycznie to nie jest dla mnie. W związku z tym wtedy będę szukała jakiegoś innego noclegu. Możliwe, że pojadę na Półwysep Mani. Zupełnie nie mam takiego planu. Mniej więcej wiem, w których miejscach mogłabym przenocować w okolicach tych wodospadów, ponieważ sobie to zawsze sprawdzam wcześniej na mapach topograficznych, ale no nie wiem, mam parę typów, zobaczę, jak mi to wyjdzie, nie? Także jesteśmy gotowe z Iską do podróży dalszej. No i cóż, rozpoczynamy. Najważniejsza kwestia, nie najważniejsza, ale jedna z mega ważnych. Otóż wiecie co, ja prowadzę ten vlog i jest mega w ogóle cudownie i super fajnie i w ogóle uwielbiam to robić. Natomiast chciałabym i byłabym mega wdzięczna za subskrypcję po prostu, za subskrypcję kanału, polecenie, jeżeli Wam się podoba, znajomym i tak dalej, ponieważ no ja nie mam takich możliwości w ogóle ekstra, żeby nagle miliony osób mnie kochało, lubiło i tak dalej. I mogę tylko i wyłącznie zawdzięczać to Waszej pomocy. Mogę powiedzieć tylko tyle. YouTube zwraca, tudzież zwraca część pieniędzy z reklam, które są twórcom, dopiero wtedy, kiedy twórcy po prostu mają przynajmniej 1000 subskrypcji. No ja mam póki co nawet nie mam 200, a nie da się ukryć, że finansowo by mi to bardzo, bardzo pomogło, gdybym chociaż troszeczkę miała wsparcia, nie wiem, na benzynę, na cokolwiek i gdybym mogła mieć jakiś zwrot, po prostu zwykły zwrot z tego, co robię, bo nie ukrywam, że robię to też oczywiście na pamiątkę dla siebie i tak dalej, i dla rodziny, żeby wiedziała, co u mnie się dzieje, dla znajomych najbliższych, ale również to robię dlatego, że po prostu bardzo lubię i zawsze interesowałam się no po prostu, wiecie, to jest mój zawód, nie jestem architektką, w związku z tym po prostu lubię takie rzeczy, no, lubię taką twórczość. No i również uczę się troszeczkę montażu i tak dalej, może coś w tym kierunku będę robić, nie wiem, no zobaczymy, co przyszłość pokaże. W każdym bądź razie, no pieniądze z czegoś trzeba mieć. Tak więc będę mega wdzięczna za subskrypcje, polecajki, komentarze i rozpowszechnianie tego kanału, bo ja po prostu nie będę za to mogła płacić, nie wiem, żeby to ktoś sam nie zrobił. Ja to wszystko robię sama, nie? Ogarniam wszystko sama. Niemniej jednak, pewnie już strasznie przynudziłam i generalnie już mnie nikt nie ogląda. To jest w ogóle. Natomiast ruszam na wodospady i będziecie zaraz mieli relacje. Zobaczycie. Ja też sama jestem mega ciekawa, jak tam jest i czy to warto po prostu, czy nie warto. No i co z noclegami tam na dziko, nie? Oczywiście. Także lecimy z tematem. Trzymajcie się. Cześć! Taka mała jeszcze zajawka z drogi. Wybrałam oczywiście drogę taką mniej dostępną, ale okazała się spokojną, po prostu jest bardzo dużo zakrętów, jest to droga asfaltowa. Przejeżdża się według GPS 10 km w gdzieś 20 minut, czy w 25 minut, ale widoki z niej są po prostu cudowne. Mniej więcej wygląda to w ten sposób. Z przodu jest morze widoczne, no i widok na pola, na drzewa oliwne, na uprawę drzew oliwnych, przez które właśnie przejeżdżałam. Także teraz zostały mi jeszcze jakieś, nie wiem, może 3 km. No i zobaczę, jak to będzie. Bardzo jestem ciekawa, aczkolwiek jest taki upał. Już się nie mogę doczekać tej kąpieli.
Zostały mi ostatnie 3,5 km drogi i stoję na drodze, która w pewnym momencie zrobiła się nieutwardzona. Stoję i chciałam wjechać pod górkę i się nie da. Mój samochodzik odmówił, zaczął się ślizgać. Wygląda to w sumie nie tak źle, bo w ten sposób. Także teoretycznie wyglądało, że fajnie, ale w pewnym momencie stracił moc. No i jak się wycofałam, to troszeczkę nie w tą stronę zjechało mi się. I teraz się zastanawiam, co zrobić. Czy nabrać rozpędu i wjeżdżać, czy rezygnować. Kurczę. Dobra, na razie spróbuję jeszcze zjechać w dół. Bo nie wiem, na ile to będzie tak wyglądało przez dłuższy czas. No i patrzcie, no nie tak źle, nie? Droga jak droga, a tutaj Dusterek się poddał, ale już widzę, bo jest taka mocno, ona jest nieutwardzona, tam jest po prostu ten taki ił na takich kamyczkach, które są luźne, no i po prostu nie dało rady. No dobra, wezmę rozpęd i zobaczymy, co wyjdzie. Mam nadzieję, że mi się uda, tylko że ja jestem cały czas w dół i nie wiem, na ile ten rozpęd mi się uda zrobić. I nie wiem, czy rzeczywiście nie zboczyłam troszeczkę z trasy. Czy to nie jest jakiś teren prywatny? Cholera wie. Jak to tutaj jest na tej mapie. No nie wiem. Nie wiem, co zrobić. Czy próbować podjeżdżać? Bo to wygląda troszeczkę nie tak. A tutaj jest dużo takich skrętów, zakrętów na tych drogach, gdzie nie wiadomo, czy wjeżdża się po prostu w czyjeś pole, czy nie. No dobra, chwilę muszę pomyśleć nad tym. A jednak widzicie, Google Maps jednak nie jest dobrym rozwiązaniem, bo zaprowadził mnie, szczerze mówiąc, na manowce na tych tutaj drogach. Wodospady są w tym miejscu i ja chciałam tak naprawdę dostać się gdzieś tutaj, może gdzieś tutaj, no bo w tym miejscu tutaj jest restauracja jakaś, jakieś parkingi, także podejrzewam, że będzie bardziej turystycznie niż gdzieś, o może tu. W związku z tym teraz otworzyłam tą mapy czy no i patrzcie, zaprowadziła mnie i tutaj oczywiście na tym podjeździe nie dałam rady podjechać. No i droga jest zupełnie nie doprowadzi nie wiadomo dokąd, także donikąd. W związku z tym cóż, pozostaje mi się cofnąć i wjechać na tą drogę, także teraz nie ma sensu, żebym tam próbowała. Teraz muszę się wycofać w dół przez cały ten odcinek, bo tutaj nie zawrócę nigdzie. No i przejadę sobie dalej. Cofamy się. No dobrze, jestem na dobrej drodze, ale ona wyglądała super. Też jest nieutwardzona, zupełnie taka bardzo w porządku droga. Ale przód mnie troszeczkę niepokoi, bo dojechałam do miejsca, w którym wygląda, jakby niekoniecznie była możliwość, żebym tędy mogła przejechać. Otóż chyba się jednak nie mylę. Chociaż może, patrzcie na to. Beton. To jest zupełnie świeży beton. Nie wiem, czy ja się nie zapadnę. No, patrzcie na to. Zero znaczenia. Tu jest, widzicie, fragment, jak wygląda beton, który już wysechł, a to jest taki beton, że
z wierzchu może być twardy, ale jak najadę kołami, to po prostu się w niego zatopię. I tam dalej jest dalszy taki odcinek, bo myślałam, że to tylko fragment, a tam dalej jest samo. No najwyraźniej rzadko ktoś tędy jeździ, więc oznaczeń nie trzeba robić. Natomiast wygląda to tak, że ja niekoniecznie tędy przejadę i muszę się cofnąć cały odcinek drogi. No to ja nie wiem, co ja mam zrobić teraz. Próbować? No a jak nie? No to jak? Będę miała ciężkie buciki. Jezus. O rany. No nic, na pamiątkę zostawiłam trochę śladów moich butów. Nie wiem, czy widać. No jest on taki trochę spękany już, ale kurczę, nie mam odwagi, szczerze mówiąc, na nim przez niego przejechać za bardzo. No o nie, no tutaj to jest w ogóle miękki, patrzcie. To miejsce to jest w ogóle, to jest coś takiego. To jest w ogóle, nie ma szansy, żebym tędy przejechała samochodem. No nic, no to mam dobrych z 10 km do nadrobienia. No więc słuchajcie, dotarłam, stwierdziłam, że przyjadę w miejsce to główne, żeby zobaczyć, czy jest dużo ludzi. Czyli na mapie wygląda to w ten sposób, że tutaj są te wodospady, a ja jestem w tym miejscu i tutaj są te miejsca parkingowe, jakaś kawiarnia i tak dalej. A tu gdzieś jest to miejsce, w którym wcześniej myślałam, że będę i chciałam dojechać od drugiej strony, tylko tutaj był ten beton mniej więcej w tym miejscu, więc musiałam cały ten fragment tutaj objechać i dojechać jakby od tej strony, w którym teraz jestem, także możliwe, że tutaj później w to miejsce jeszcze sobie przyjadę. W każdym bądź razie jestem, jak widzicie, w miejscu, w którym są te parkingi. Tutaj są te wodospady, wystarczy taki fragment dojść i patrzcie, co tu się dzieje. Jeszcze nawet nie dojechałam do parkingów. Zaraz ruszę i zobaczę. No, nie wiem, ale chyba to nie jest miejsce dla mnie. Jak dla mnie jest za dużo turystów. O Boże, tu są wszędzie turyści, tu są w ogóle ludzie. Ile tych ludzi tutaj jest? Nie wiem, może się jeszcze jakoś gdzieś przejdę, ale muszę powiedzieć, że no nie wiem. Dobra, tutaj są parkingi. Jeden z tych parkingów. Nie mam gdzie zaparkować, bo wszystkie miejsca zajęte. Dobra, cofam się i zobaczymy dalej. Dobra, tutaj wygląda tak, jakbym mogła teoretycznie jechać i jest tutaj jakieś miejsce. No, teoretycznie pewnie nawet mogłabym tutaj nocować, ale nie wiem. Muszę się do tego miejsca może trochę bardziej przymierzyć. Na razie wrażenie mam mocno negatywne. Za dużo ludzi. Hello. Dobra, zobaczymy później. No dobrze, idę drogą te wodospady. No ale troszeczkę czuję się, jakbym wchodziła na Śnieżkę. To znaczy, no bez przesady, ale trochę ludzi jest. Z przodu widać para, później znowu para. Też mnie przed chwilą para minęła, także myślę, że może być tłumnie nad samymi wodospadami. Mówią też, że w informacjach, w opiniach, że powinnam nie mieć takich butów, jakie posiadam, czyli sandałów, bo nie da się tam wejść po jakiejś drodze kamienistej, bardziej stromej, ostrej. No ale zobaczymy. Ja zazwyczaj wchodzę wszędzie w sandałach, również jak się wspinam i myślę, że dla mnie to nie będzie problem, natomiast no, zobaczymy, czy Iska da radę, nie? Także możliwe, że z tego powodu na przykład nie będę w stanie się tam dostać. Jedna rzecz, która mi się tutaj spodobała, aczkolwiek niestety jest wysoko i nie wiem, czy wyjdzie. Jest taki piękny krzyżak tutaj, patrzcie. O, jest naprawdę cudowny.
No, muszę powiedzieć, że jest spory. Na pewno nie widać skali, no ale jest taki na... Jakby tak rozpiętość nóżek, to on ma tak na 5 cm, to ma, tak. Korpusik ma tak na 2-3 cm. No w Polsce takiego nie widziałam, ale może są. No póki co trasa jest wykonana, natomiast przed wejściem na tą trasę jest informacja, uwaga, niebezpieczeństwo, trasa nie jest do końca zrobiona, w związku z tym uważaj na swoje po prostu bezpieczeństwo. Ale zbliżam się, więc nawet jeżeli jest troszeczkę tych kamieni, to może ich jest tam, nie wiem, może 50 metrów, bo już słyszę hałas, także nie ma. Ciekawe, czy Isa będzie w stanie później podejść, jak już tutaj zejdzie. Bo jednak jej nóżki nie są takie super silne, a widzę, że to jest taka glina śliska. Także może być śmiesznie, jak zaraz wpadnie tutaj do wody. Ale widzę, że ma chęć wpaść do tej wody. Także zobaczymy, jak to się skończy. Ma pewne obawy, jak widzę, żeby tam wejść, ale zaraz po prostu jak chlupnie, to już tam zostanie chyba. Boże. No nie wiem. Isa. Nie, Isa. To się teraz bardzo źle stoi. O Boże. Chyba się stąd dziewczyna nie wygrzebie teraz. Miała wielką potrzebę wejść do tej wody. Boże. Będę musiała chyba tam zejść, żeby jej pomóc. Teraz dziewczyna walczy o życie, z tego co widzę. Będzie próbowała wejść od mojej strony, co jest niemożliwe. Boże. Jest taka możliwość, że to już jest jej ostatni pobyt w takich miejscach, gdzie ma taką odwagę, żeby wejść. No dobra, zobaczymy, jak te próby wyjdą. No, wygrzebujemy się, próbujemy z tylnych łap. No dajesz, Isa, dajesz. Dobra, chyba idę jej pomóc, bo już tam zostanie. I co, Isa? Damy radę, czy nie? Dobra. Wygląda to tak. Jest, no nie jest tak strasznie, aczkolwiek może być ciężko, żebym ją mogła wygrzebać stamtąd, od tej strony. Możliwe, że będę musiała wejść jakoś inaczej. O. Dobra, pies pomyślał, więc fajnie. Od drugiej strony jej się uda na pewno dostać. Dobra, to ja wracam. To ja wracam w takim razie. Muszę powiedzieć, że jest bardzo ładnie, aczkolwiek nie moje klimaty, bo ludzi jest po prostu piekielnie dużo. I tutaj jest następna grupa, która już czeka w kolejce. No super, 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 super. Dajesz, raz, dwa, trzy. No dajesz, raz, dwa, trzy. Wgrzebiesz się.
No, no super. No, super. Dobra, chyba jednak będę musiała jej pomóc. A może jednak tam spróbujemy? Z tamtej strony wejść. Dobra, wejdę z tamtej strony. Dobra, z tej strony są normalne wejście, więc piesek dał radę znaleźć mnie. I co, jak było w wodzie? Super pies jesteś. Idziemy zobaczyć tam? Chodźmy tam zobaczyć, co się dzieje. Chodź, co tam idziemy. No, a wejście jest tylko i wyłącznie takie, także to jest 10 metrów podejścia. No i super pies. No, tutaj zaczyna być sympatycznie. Może dlatego, że będzie tutaj najprawdopodobniej mniej ludzi, bo już nie ma wodospadów. Więc idziemy póki co wzdłuż rzeki.